Cześć, z tej strony TOS ze stanu 185 i Sojuszu RAM. W dniu dzisiejszym mamy walkę o stolicę pomiędzy stanami, a nasz stan, czyli 185, tworzy na to wydarzenie jeden wspólny sojusz. Postanowiłem przedstawić Wam wady oraz zalety stosowania takiego rozwiązania, gdyż często zdarzają się dyskusje na ten temat pomiędzy graczami z różnych stanów. Ale zacznijmy od faktów. Czyli żeby stworzyć sojusz na walkę State vs State, niewątpliwie potrzebne są dobre relacje wewnątrz państwa, zarówno pomiędzy graczami, jak i sojuszami, gdyż bez tego jest to trudne do zrealizowania. I jak każde rozwiązanie ma swoje dobre oraz złe strony. Jeśli chodzi o największą zaletę takiego rozwiązania, to jest to niewątpliwie bardzo duża aktywność wewnątrz takiego sojuszu, a to przekłada się na błyskawiczne leczenie wojska. A jak szybko zapełniają się szpitale podczas tego wydarzenia, chyba nikogo nie muszę przekonywać. Kolejną zaletą jest to, że posiadamy w takim sojuszu wszystkich najlepszych graczy, przez co bardzo wzrastają szanse na pokonanie liderów przeciwnika. Również ze względu na wysoką aktywność takiego sojuszu nie mamy problemów z wypełnieniem większej ilości rajdów na różne obiekty. Jest to również możliwość zdobywania punktów przez wszystkich graczy z całego stanu, a zwłaszcza dla tych z sojuszy, które nie posiadają w swoich szeregach najsilniejszych graczy. Oczywiście taki super sojusz posiadający w swoich szeregach wszystkich najsilniejszych graczy ma też dużo większą szansę na wygranie całej rywalizacji pomiędzy stanami. To są chyba najważniejsze czynniki, dla których warto tworzyć taki sojusz na wydarzenie State vs State. Oczywiście takie rozwiązanie ma też swoje minusy. Jest nim na przykład to, że opuszczając swój sojusz zostawiamy graczy, którzy zapomnieli założyć bańki ochronnej bez jakiejkolwiek pomocy. Kolejną rzeczą jest brak możliwości ukończenia rozgrywki ostatecznej sojuszu i odebrania z niej nagród, gdyż wydarzenie się kończy o godzinie 12, natomiast walka o stolicę rozpoczyna się już o 10. Ze względu na opuszczenie swojego sojuszu utracimy również możliwość brania udziału w kolejnej pułapce kreatora oraz odebrania nagród związanych z tym wydarzeniem, gdyż musimy znajdować się co najmniej 48 godzin w sojuszu, by brać udział w tym wydarzeniu. Ostatnim problemem, jaki najczęściej pojawia się w dyskusjach pomiędzy graczami, to to, że jest dużo trudniej dostać się do stolicy oraz obiektów, by zdobyć większą liczbę punktów i być wyżej w rankingu tego wydarzenia. Ale jest to tylko problem graczy z najsilniejszego sojuszu w danym państwie, gdyż tylko gracze z najsilniejszego sojuszu zazwyczaj mogą punktować w walce o stolicę. Natomiast nieprawdą jest to, że tracimy możliwość brania udziału w wydarzeniu, jakim jest Król Wzgórza, gdyż rejestracja do tego wydarzenia odbywa się wcześniej. Jeśli zostaliśmy do niego zarejestrowani i wrócimy do swojego sojuszu przed niedzielnym resetem, to każdy z zarejestrowanych graczy może wziąć w nim udział. Ja z własnego doświadczenia mogę Wam zdecydowanie polecić walkę we wspólnym sojuszu podczas wydarzenia State vs State, co według mnie buduje lepsze relacje pomiędzy wszystkimi graczami w państwie oraz daje większą możliwość na zwycięstwo. A jeśli posiadasz inne argumenty, jeśli chodzi o tworzenie takiego sojuszu, to proszę daj znać w komentarzach. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.